Hello there! Z tej strony LEGO Hero Polska, a w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję długo wyczekiwanego zestawu na 25-lecie LEGO Star Wars pod numerem katalogowym 75387 Boarding the 24. Zestaw oficjalnie wychodzi w marcu, ale mi udało się go zdobyć trochę wcześniej. Na pudełku klasycznie mamy logo LEGO Star Wars, kwalifikację wiekową, numer katalogowy, nazwę oraz nawet liczbę elementów. Mamy też całkiem fajną grafikę z R2-D2 na 25-lecie LEGO Star Wars. Grafik tutaj się postarał, ponieważ nasz Fives wygląda jakby był wyświetlany przez naszego droida astromechanicznego. Poza tym mamy też klasycznie zaprezentowane minifigurki z tego zestawu. Oczywiście ta, na której najbardziej mi zależy, no i najciekawsza z nich też tutaj jest, a konkretnie Kapitan Antilles. A z tyłu pudełka magicznie nasz Five znika, ale za to zostaje logo LEGO Star Wars i numer katalogowy. Poza tym zostaje sam korytarz Tantiva, który jest umieszczony w korytarzu Tantiva. Tak przynajmniej wygląda to na tej grafice. Mamy też zaprezentowane dwie funkcje bawialne. W środku znajdziemy aż 5 woreczków, instrukcję składania oraz arkusz z naklejkami. Na okładce instrukcji oczywiście dostajemy brzydki render. Na końcu mamy informację, że dwa takie korytarze możemy sobie połączyć w jedną całość. Oczywiście jeśli kupimy dwa, no bo wiadomo, że w zestawie dostajemy tylko jeden. Dalej mamy całkiem fajną grafikę na 25-lecie LEGO Star Wars z R2-D2 podczas świętowania na Endorze. Wyświetla on tutaj reklamę do strony lego.com. Z tyłu klasycznie Robercik. No dobra, zestaw już złożony. Jego omawianie zacznijmy od tej genialnej konstrukcji. Nasz Lord Vader chyba jest wstydliwy, bo schował się za kamerą, za ścianą. Póki mamy rozstawione minifigurki, to pokażę wam funkcje bawialne z nimi związane. No dobra, to szturmowcy strzelają do rebeliantów. Wiem, że z tym trafianiem u nich różnie, ale załóżmy, że tym razem im się udaje. A że się udało, to wiadomo, że nasi rebelianci muszą upaść. Ale na polu bitwy został jeszcze Kapitan Antilles. Może on więc pomścić swoich żołnierzy. Piu! Piu! Ale nie nacieszy się długo swoim zwycięstwem, ponieważ pojawia się Darth Vader. A jak to jest możliwe? Nie dzięki mocy, a bardzo prostemu mechanizmowi. Warto też wspomnieć o tym, że mamy przezroczyste klocki, które mają tutaj symulować taki jakby wybuch, no i nie powiem, że całkiem fajnie to wygląda. Trochę nie rozumiem po co, no ale zawsze spoko dodatek, no bo ten mechanizm jest zbudowany tak, że mamy dwie dźwignie. Tą, którą pokazałem wam przed chwilą oraz tą. Ta jest trochę mniejsza, łatwiejsza w obsłudze. No i ostatnia część naszej historii niestety ze smutnym końcem dla kapitana Antillesa, ponieważ jest on duszony mocą przez Dartha Vadera. Nawet dostajemy specjalnie pod to przezroczysty klocek. Ogólnie sam korytarz jest zrobiony całkiem fajnie. Mam tutaj parę fajnych szczegółów oraz bardzo ładnie prezentujące się naklejki. Mam tutaj coś w rodzaju panelu oraz kratki wentylacyjnej. Mamy jeszcze więcej kratek wentylacyjnych, ale te nie są nadrukowane, nie są naklejkami, tylko są to po prostu czarne klocki na czerwonych studach. Ale i tak dają całkiem fajny efekt. I ostatnie elementy, na które warto zwrócić uwagę, to naklejka nad drzwiami, no i same bardzo dobrze zrobione drzwi. Dlaczego tak bardzo dobrze zrobione? No bo jest to nadruk, a nie naklejka. Z czystej przyzwoitości pokażę wam, jak prezentuje się to od tyłu i od boku. A tutaj coś dla bardzo dociekliwych, takie cuda naprawdę tylko na moim kanale, czyli zestaw od dołu. Pierwsza minifigurka to Rebel Fleet Trooper. Jak sama nazwa mówi, żołnierze ci służyli na pokładach okrętów floty rebeliantów. W zestawie dostajemy dwie takie minifigurki. Jeżeli chodzi o akcesoria, to minifigurka dostaje taki ciekawy srebrny blaster. Sporym minusem minifigurki jest to, że dostajemy nienadrukowane nóżki. W sensie zrozumiałbym nienadrukowane nóżki, gdybyśmy dostali dual mody z butami. A szkoda, bo tak naprawdę ta minifigurka się o to prosi i bardzo dobrze by do niej pasowały. Tors jest bardzo charakterystyczny dla tych minifigurek.
Mają oni niebieskie koszule, no i na to jest jeszcze założona czarna kamizelka. Poza tym jest też brązowy pas z klamrą. Najważniejszym elementem tej minifigurki jest jej hełm. Co prawda on tam się pojawił już bodajże w 2007 roku, ale i tak uważam, że jest bardzo dobrze odwzorowany, no i specjalnie był zrobiony pod tych żołnierzy. Poza tym mamy jeszcze twarz, no tak właściwie to dwie twarze. Oczywiście jest na nich ten pas od hełmu. Ta wersja minifigurki pojawiła się już w jednym zestawie, konkretnie w Jawinie 4. No i może ktoś powiedzieć, że przecież był na przykład w kalendarzu adwentowym, no ale tamten akurat się od niego różni. Macie teraz porównanie tych dwóch minifigurek i na pierwszy rzut oka też nie widziałem żadnych różnic. Dopiero później zwróciłem uwagę na to, że nad kołnierzem jest nadrukowana tak jakby skóra tego naszego Rebel Fleet Troopera. No i niestety nie wiem czego, ale LEGO w nowszej wersji to usunęło. Tutaj jeszcze rzut oka na tą minifigurkę z dual moldami, o których wspomniałem wcześniej. Kolejna minifigurka to również Rebel Fleet Trooper, ale w tym wypadku jest to kapitan, konkretnie kapitan Antilles. Postać tę możecie kojarzyć z tego, że pojawiła się w Zemście Sithów, no ale tam miała zupełnie inny strój, a później pojawiła się w Nowej Nadziei, gdzie była duszona przez Dartha Vadera. Z tego co wiem, jest to ta sama minifigurka, która pojawiła się w ostatnim Tantive 4. Więc bardzo fajnie, że LEGO nam ją tutaj dało, no bo raczej mało kto posiadał ten zestaw w swojej kolekcji. Minifigurka, tak samo jak poprzedni Fleet Trooperzy, dostaje srebrny blaster. Również tak samo jak Rebel Fleet Trooperzy, ta minifigurka po prostu prosi się o dual moldy. A tak się z nimi prezentuje. Zobaczcie, jaka jest to różnica. Tors w sumie jest trochę inny, jeśli chodzi o sam design, od zwykłych Rebel Fleet Trooperów, no bo oni mieli kamizelki, no a tutaj mamy taką beżową kurtkę założoną na koszulę, która jest w Darktanie. Poza tym tak samo mamy pas z klamrą. Na kurtce mamy tak naprawdę dwa odcienie tego takiego beżowego, no i tak jak u poprzednich Rebel Fleet Trooperów wiele kieszeni. Takim najważniejszym elementem myślę, że są insygnia kapitana. Hełm akurat jest taki sam również jak u Rebel Fleet Trooperów, no ale tutaj nie ma się za bardzo co dziwić, no ale dostajemy bardzo fajną główkę. Co prawda pierwsza twarz jest też bardzo podobna, ale tam są jakieś drobne różnice, za to druga jest już zupełnie inna. Jest ona przestraszona, po prostu jest ona żywcem wyjęta z tej sceny, gdzie kapitan Antilles był duszony przez Dartha Vadera. Następnie przechodzimy na ciemną stronę mocy, chociaż ja uważam, że tak naprawdę do strażników pokoju, czyli dobrze nam znanych żołnierzy Imperium, szturmowców. W zestawie dostajemy dwie takie minifigurki i one się różnią jedną rzeczą, o której zaraz wam powiem. Jako broń minifigurki dostają zwykłe czarne blastery. Tors oraz nóżki to design szturmowca, który pojawił się tak naprawdę wcześniej w jednym zestawie, czyli w mechu, no a później pojawił się też na przykład w Polsce w gazetce. Wiadomo, że mamy tutaj wszystkie elementy charakterystyczne dla zbroi szturmowca, m.in. jest to pas, gdzie z tyłu jest zaczepiony ładunek wybuchowy oraz te dwa inne nakolanniki. Warto też wspomnieć, że ten nowy design szturmowców ma biały pas. Hełm akurat jest taki sam jak przy poprzednich szturmowcach, ten hełm ma wielu swoich zwolenników, no a wielu hejterów. I osobiście się on podoba, chociaż rzeczywiście jest on troszeczkę za duży. No i na koniec ta różnica między obydwoma szturmowcami to twarz. Jeden jest to białoskóry mężczyzna, no a drugi to czarnoskóra kobieta. No i szef strażników pokoju, którzy bardzo pokojowo wbili na statek senatorki, albo raczej córki senatora, czyli Darth Vader. Myślę, że to jest postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać, legendarny mroczny Lord Sithów. Minifigurka oczywiście jako broń dostaje miecz świetlny o czerwonym ostrzu. Nóżki są wiadomo klasyczne dla Dartha Vadera, mamy tam elementy zbroi przysłonione szatami. Tors to też żadna nowość. Mam tutaj typowy dla Dartha Vadera pas, tam są różne guziczki, również jest ten element z guziczkami na klatce piersiowej, no i ten kawałek srebrnej zbroi. Poza tym ma on nadrukowane rączki, no ale to też niestety żadna nowość. Warto wspomnieć, że peleryna jest z tego miękkiego materiału. Wiem, że mówię to cały czas, no ale hełm to też nie jest żadna nowość. Ten mold tak naprawdę w Star Warsach widzimy od jakichś bodajże
7 lat, więc naprawdę bardzo długo jest używany w LEGO Star Wars. Tak samo jak mod szturmowców, ma swoich fanów, ma swoich zwolenników, no a ma też swoich hejterów. Mi osobiście też on się podoba. Jest on złożony z 2 części, a tak się prezentuje, kiedy zdejmiemy górną. Przy okazji widzimy jego twarz, która tak samo jak wszystkie części tej minifigurki jest zrobiona i odwzorowana bardzo dobrze, ale znowu nie jest to żadna nowość. Znaczy w sumie jest trochę nowość, no bo pojawiła się pierwszy raz w zestawie bombowca TIE. No i to, na co wszyscy czekali, czyli ARC Trooper CT5555 Fives. Minifigurkę dostajemy na specjalnej podstawce robionej na 25-lecie LEGO Star Wars. Wiem, że już raz to mówiłem, ale bardzo podoba mi się ta grafika z R2-D2, którą mamy tutaj nadrukowaną. Ciekawie tutaj ktoś pomyślał, że R2-D2 wyświetla klocek 1 na 1. Fives raczej był klonem, którego nikomu z was nie trzeba przedstawiać. Brał on udział m.in. w słynnej bitwie na Umbarze oraz w akcji w Cytadeli. Najbardziej znany był jednak z tego, że prawie udało mu się odkryć plan Palpatina dotyczący chipów kontrolujących oraz rozkazu 66. Jeżeli chodzi o bronię, to minifigurka ma 2 wielkie pistolety, które mają symbolizować blastery DC-17. Powiedziałem wielkie, no bo uważam, że one są po prostu za duże w stosunku do całej minifigurki i o wiele lepiej wyglądałyby tutaj pistolety, które dostawaliśmy do klonów w 2009. Jeżeli chodzi o nóżki, to wiadomo, że mamy tutaj niestety nadrukowaną kamę. Szkoda, że nie dostajemy, wiadomo, elementu materiałowego, wtedy prezentowałoby się to o wiele lepiej. Poza tym mamy jeszcze takie szare elementy pod nakolannikami charakterystyczne dla żołnierzy ARC. Tors jest również bardzo charakterystyczny dla żołnierzy ARC. Znaczy w sumie sama zbroja na torsie to wiadomo jak u zwykłego klona, ale mamy jeszcze na to nałożony element takiej szarej zbroi, no to ona już jest bardziej charakterystyczna dla tych żołnierzy. Poza tym mamy jeszcze na niej niebieski nadruk. Mamy tam nadrukowany jeszcze zasobnik na amunicję oraz część padronu. Na plecach minifigurka ma założony zbudowany z klocków plecak żołnierzy ARC. Bardzo fajnym elementem są też rączki. Jest to ten nowy design rączek, który pojawił się pierwszy raz u kapitana Rexa. Idąc w górę mamy materiałowy padron, no i fajnie, że nie jest on tylko jakimś nadrukiem albo czymś, no ale jednak nie jest on idealny. I tak jest lepszy od swojego poprzednika, no ale niestety za bardzo on odstaje od reszty minifigurki, za słabo się po prostu na niej układa. Idąc jeszcze w górę mamy najgorszą część tej minifigurki, przynajmniej według mnie, czyli hełm. Po pierwsze wiadomo, że jest to mold z dziurkami, więc te dziurki są wyżej niż powinny, przez co antenka mocno odstaje od reszty hełmu. No ale wiadomo, to dałoby się przeboleć. Niestety dużym minusem są nadruki na hełmie, no a przynajmniej te niebieskie nadruki, które mają przedstawiać węża z księżyca Ricci. One powinny stanowić jedną całą niebieską całość, no a są rozłożone tak naprawdę na 5 elementów. Za to jak zdejmiemy hełm jest już o wiele lepiej, ponieważ dostajemy specjalnie dla Fivesa nadrukowaną twarz. Nasz Fives jest uśmiechnięty, ma charakterystyczną kozią brudkę oraz tatuaż z numerem 5. Tak się prezentuje zmodyfikowany Fives. Jak widzicie, dałem mu kamę, customową antenkę oraz customowy blaster. Podsumowując, uważam, że zestaw ten jest drugim najlepszym, który dostaliśmy w tym roku. Znaczy wiadomo, mamy marzec, więc na razie ciężko stwierdzić, no ale z tych co dostaliśmy na pewno jest drugim najlepszym po Battle Packu z klonami. Odkładając na razie na bok minifigurkę na 25-lecie, zestaw ogólnie jest bardzo fajny. Dostajemy tutaj dobrze wykonany korytarz z wieloma funkcjami bawialnymi oraz przede wszystkim minifigurki. Wiadomo, że szturmowcy nie są jakimiś unikatami, to samo tyczy się Dartha Vadera, ale dostajemy jeszcze 2 Rebel Field Trooperów, którzy wcześniej pojawili się tylko w jednym zestawie, czyli w Jawinie 4 oraz przede wszystkim kapitana Antilesa, który pojawił się też wcześniej tylko w jednym zestawie i to bardzo drogim, czyli w Tantive 4. Jeżeli chodzi o samego Fivesa, to uważam, że nie jest on zły, ale wiadomo, że mógłby być lepszy. Tak czy siak fajnie, że w zestawie dostajemy minifigurkę na 25-lecie LEGO Star Wars i fajnie, że w końcu dostajemy minifigurkę ARC Troopera Fivesa. W końcu czekaliśmy tylko jakieś 10 lat. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy uważacie o tym zestawie, czy kupicie go, a jak tak, czy to dla minifigurki Fivesa, czy jednak dla rebeliantów albo szturmowców. A ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.